ostro. Nie, Krzysiek, a czemu ja? Ty pojedź na końcu. Ty masz doświadczenie. Ja w życiu nie byłem na koniu, że 2 razy byłem na koniu. Ja? Słuchajcie, Krzysiek nigdy nie był na koniu, ale może ze 2 razy. No, a ty ile razy byłeś na koniu? Więcej niż ty byłem na koniu. No to masz doświadczenie, nie będzie to trwało wieki, chodź. Ale nie, Krzysiek. Laj, 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 laj. Wsiądziesz czy nie? Siema, tutaj chłopaki w Podróży Vlog. Jesteśmy kawał drogi od Polski w kraju, o którym prawdopodobnie większość z was nigdy nie słyszała. Zobaczcie, co tu się dzieje. O tak, to już jest jest rzeka. Czyli teoretycznie za rzeką już jest Naddniestrze, no nie? Jest taki przypał, w którym powinniśmy jechać przez punkt główny, przez główną granicę z Naddniestrzem, tak zwaną mołdawsko-naddniestrzańską. No oczywiście pojechaliśmy najbliższą. No i pan powiedział, żeby spróbować tędy przejechać. Mamy jeszcze jakieś 3,5 km do tej granicy. Jeżeli nie, to będziemy musieli wrócić, przejechać tą taką mega słabą drogą. Bywało gorzej. Też nie jest jakoś super. Przy 20 na godzinę nie ma tragedii. Jesteśmy już w Naddniestrzu, inaczej Transnistria. Udało się przejść kontrolę paszportową, co nie było takie łatwe. Kupiliśmy też winietkę. Bardzo łaskawie dostaliśmy wizę na całą dobę, także musimy jutro o 15 stąd uciekać. Jedziemy właśnie w kierunku centrum. No i jestem bardzo ciekaw, jak sobie tutaj urządzili to swoim stylem sowieckim. 2 września 1990 roku Naddniestrze ogłosiło swoją suwerenność, ustalając Tiraspol jako stolicę. W skrócie, nikt tam za bardzo nie chciał uwierzyć w koniec ZSRR, więc ludzie postanowili podtrzymać namiastkę komunizmu na własną rękę. Nie wierzycie? Brzmi dziwnie? Gdzie się nie obejrzycie, tam albo Stalin, albo Lenin, albo Stalin i Lenin. Mimo tego, że reszta świata nie uznała ich jako państwo, oni postawili pseudogranicę, wywiesili swoje flagi z sierpem i młotem i puścili w obieg swoją własną walutę. A żeby było ciekawiej, sporą część monet wybiła polska mennica, tłumacząc po międzynarodowej krytyce, że skoro Naddniestrze to nie państwo, to te monety to tylko takie żetony. Beczka, co? Na mieście spotkacie rosyjskich żołnierzy, co jest dziwnym uczuciem, szczególnie, że Rosja jest oddalona prawie 1000 km w linii prostej od Tiraspolu. Witamy w Naddniestrzu. Nie, pewnie nie spadnie z tego. Już podpisuję i... Dla baby to robi. Dla kobiety robią, czegoś nie robi z miłości. Nawet można podpisać do mężczyzny na koniu. Nawet jeśli rosyjscy żołnierze zaraz przyjdą i cię zaaresztują. Słuchajcie, no tak więc dotarliśmy na małą rosyjską wysepkę na środku Europy. Wiszą rosyjskie flagi wszędzie, są jakieś takie małe bazy Małe z sierpy i rosyjskimi młoty. oficerami, sierpy i młoty, czerwone gwiazdy, Koszary armii rosyjskiej. złote zęby, Małe bazy z małymi czołgami. Tak, czołgi. Tam słyszę jakąś cywilizację. Może jakaś libacja z muzyką. Nasi. Idziemy to sprawdzić, co? Można iść. Tu mamy fajny klimat. Jest cerkiew, tutaj. Taka baby cerkiew. Baby cerkiew. Obok jest baby czołgci. Z oddala słychać coś, co przypomina nam polskie disco polo. Mamy ochotę poczuć przez chwilę dom. Nie doleciał. Ktoś doleciał.
желающих на увлекательную прогулку по реке Днестр. Длительность прогулки 1 час, стоимость прогулки 30 рублей. Дети до 7 лет катаются бесплатно. Всех желающих приятно отдохнуть просим на борт теплохода Владимир Грушко. Laj, 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 laj. O, chyba zagraniczne wjechały. Wracajmy tam łuki, bo zagraniczne kawałki weszły. Serio, dłużej byście nie wytrzymali tam? Nie, też nie. A co was najbardziej tam frustrowało? Muzyka. Był jakiś taki moment, że wjechaliśmy na do tej Mołdawii i jakoś tak się zrobiło, jakoś się tak, wiesz, poczułem znowu jakbyśmy wracali w stronę domu. Potem wjechaliśmy tutaj i znowu poczułem się jakbyśmy przeskoczyli, wiesz, o 1000 km na wschód. Znowu cyrylica wszędzie. I znowu nie umiem czytać. Co tutaj gdzieś obok pukać? Kryto. There is your rooms. Hostel za 10 zł z darmowym śniadaniem. To rozumiem. One bed, two beds. Jest tylko jedna lipa, bo pani nie potrafiła ustawić na Airbnb, że to jest od osoby. To jest $10 od osoby, nie? Hello. Hello. To się bardziej zgadza, że ze śniadaniem. Drugie drzwi, kur... Tak, kur... Te, kur... Na Dniestrzu się nie zamyka drzwi, ponieważ jest tu mega bezpiecznie. I nikt nie kradnie. To miasto idealne. I państwo idealne, bo rosyjskie. Oski? Ogoliłbyś mi szyjkę? Nie. A za liquid? Normalnie jak w samochodzie, to spaliny tam lecą z tyłu, ale w niebieskim jest inaczej, bo lecą z boku. Jak w amerykańskim aucie, takim prawdziwym, wiecie. Wychodzi 12, a my do 15 musimy zmyć się z Naddniestrza, bo do tej godziny mamy wizę. Więc ruszyliśmy aktualnie nad jezioro Liman, żeby zobaczyć domki, które zostały postawione na tym jeziorze. Czyli to są domy na jeziorze. No i podobno to jest jedyna ciekawa rzecz w okolicy, tak nam przynajmniej powiedziała nasza gospodyni. Across the oceans of time.
taka sytuacja, w której tak naprawdę przez to, że ten kraj nie został uznany jako kraj przez nikogo oprócz ich samych i pewnie jeszcze Rosji. Nie, przepraszam, tylko Abchazja i Osetia uznała ich jako kraj. Jest to tak naprawdę sztuczny ruski kraj. Co? Które też nie są krajami tak naprawdę. Naddniestrze jest jakimś fikcyjnym tworem, więc nie mają prawa wstawić nam pieczątki w paszport, przez co dostajemy taką karteczkę, która jest wizą. Wczoraj o 15:50 wjeżdżaliśmy do kraju, także możemy być dzisiaj do 15:50. Da się dostać wizę na dłużej niż jeden dzień, tylko my tego po prostu nie powiedzieliśmy, więc z automatu dostaliśmy na jeden dzień. You got up 'cause I fought when I saw you down, 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 down. Get yourself on the road and I run off. You got up 'cause I strove when I saw you down, 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 down. Tamte domki miały być otwarte, ale jest już po sezonie i nikogo nie ma. Więc zostało nam kucanie przy brzegu. Tak, więc 2 godziny jeszcze zostały nam na wizie. Posiedzimy tu, popatrzymy się na siebie chwilę i spadamy. Kupiliśmy w sklepie Szeryf jedzenie, a teraz na stacji benzynowej Szeryf zatankowaliśmy samochód i robimy sobie piknik, bo nikt tu nie przyjeżdża. Pędzimy zobaczyć jak najwięcej i żeby zdążyć wyjechać. Żeby nas nie przydybały lokalne władze, bo podobno kiedy złapią cię lokalne władze tutaj, to nie ma ambasady polskiej, no. Nie ma przebacz. Zostajesz tu na wieki. Znajdujemy się właśnie przy hipermarkecie, który nazywa się Szeryf. Tak jak połowa mniej więcej sklepów i stacji benzynowych w tym nieistniejącym kraju. Po naszej prawej jest stadion nieproporcjonalnie duży jak na wielkość tego miasta, który nazywa się również Szeryf Tyraspol. Chcemy zobaczyć ten market od środka. Niestety nie można tam filmować jak praktycznie nigdzie tutaj w tym kraju, ale spróbujemy coś z przyczajki zrobić, poświęcając naszą wolność dla Was. Szeryf jest to bardzo nietypowa firma, największa firma prywatna, jest własnością 2 lokalnych biznesmenów, którzy oprócz supermarketu, stacji benzynowej, klubu piłkarskiego, stadionu, mają też m.in. stację telewizyjną. Przeczytaliśmy, że perspektywy młodych ludzi, którzy urodzili się w Tyraspolu, są takie, że albo mogą zostać urzędnikiem państwowym, albo pracować u szeryfa. No, poza tym zostaje im wybór handlu, jakiegoś mniejszego, większego, przemytu albo emigracji. Wiecie co? Nie wiedzieliśmy nic w tym Naddniestrzu generalnie, ale sama świadomość, że jest się w jakimś wymyślonym kraju, gdzie jest się za jakimiś fikcyjnymi granicami, gdzie wszystko jest postawione do góry nogami, gdzie nagle są Rosjanie, gdzie ich nie powinno tak naprawdę być, bez urazy dla Rosjan, było ciekawym doświadczeniem, nawet jeśli trwało to tylko dobę. No, kontrola była przedziwna. Pani bez słowa wzięła nasze paszporty, pooglądała, nie wbiła żadnej pieczątki, oddała też bez słowa, pojechaliśmy. Kolejny punkt był w ogóle zamknięty, nie było żadnej osoby. Tak samo kolejny. Potem dopiero człowiek ubrany w mundur, nie wiem, chyba mołdawski, zapytał, skąd jedziemy i co wjedziemy. To jest koniec, no. Tak jakby trochę kontrolują, trochę nie, sami nie wiedzą, co robią w sumie. I co, jesteśmy w Mołdawii. Z powrotem. Jedziemy do Kiszyniowa. Myk.
Cieszyniów całkiem ciekawie wygląda. Naprawdę. Budynki fajne. Zielono. Gorąco jak cholera. A jest końcówka września. Oskar nawet jakąś konstrukcję ulepił tutaj z trytytki i ręcznika. Też mały inżynier. Jak dla mnie jest potężny oddech po 2 tygodniach na Ukrainie i po tym dniu w kraju, który nie istnieje, czyli na Naddniestrzu. Tam to już nas po prostu wytrzepało na drugą stronę. A tutaj czuć taką może Europę. Tam. Ja zaczynam proces obwieszania się. I polega on na tym, że wszystkie moje tabały mają sznurek. I muszę zawiesić na sobie jak najwięcej. O, na to krzyczę ręcznie.